Jak próbuję coś nagrać, to oczywiście wieje. O! Może się cofnę, może źle stoję. Cześć, witam Was z pustyni Wadi Rum w Jordanii. Przyjechałam tutaj dlatego, że miałam taką fantazję, aby odwiedzić jakiś inny świat niż tylko Ziemię, a na tej pustyni kręcono Marsjanina, ponieważ sceneria tutaj naprawdę oddaje klimat czerwonej planety. Przyjechałam tutaj z Mateuszem i zatrzymaliśmy się u Beduinów. Beduini rządzą tą pustynią, nie można sobie tutaj tak na nią wjechać po prostu. Trzeba wykupić wycieczkę, żeby móc zostać w ich obozowisku. Zazwyczaj ludzie przyjeżdżają na jedną noc, jadą na jedną wycieczkę i wracają do domu. My zostajemy 5 nocy. 2 mity a propos pustyni. Po pierwsze, na pustyni nie zawsze jest ciepło, po drugie, nie jest bezludna. I wanna go there someday. I know we're going somewhere into the danger zone. It all points right to that. I set myself aside, lead the way on this drive. If you don't know the way, waking up to another day. Beduini to ludzie północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, żyjący na pustyni, prowadzący koczowniczy tryb życia. To tacy lokalni nomadzi. Wy też możecie zostać Beduinami, o ile przyjmiecie taki styl życia, dlatego że nie jest to określenie jednego narodu. Oni nigdy się nie ustrukturyzowali w jeden organizm państwowy, chociaż walczyli w cudzych wojnach. Żyli przez wieki bez dokumentów, o wykształceniu mówiło się tylko w kontekście Koranu. Zajmowali się wypasaniem owiec, kóz i wielbłądów. Mimo tego, że bardzo dużo zachowali ze swojej kultury, w tych czasach, w tej chwili, życie ich wygląda zupełnie inaczej. Nomadzi z pustyni Wadi Rum to tacy Beduini 2.0. Swoje kempingi dla turystów, lokalną wersję agroturystyki prowadzą bardzo profesjonalnie, a noclegi u nich można zabukować w sieci. W ogóle niemal na całej pustyni Wadi Rum można złapać zasięg internetowy. To jest kafejka internetowa. Tu jest transport do kafejki. A to my dajemy znać rodzinie, że żyjemy. Większość z nich ma konta na Instagramie i gdy poprosicie ich o zdjęcie, oni poproszą o pamiętanie o hashtagach przy publikacji. Gościnność Beduinów jest legendarna i w tym biznesie naprawdę mogą zabłysnąć, a turysta dostaje mieszankę zachodniej wygody z elementem autentycznego obcowania z ich kulturą. Sami mieszkają już w murowanych domach we wsi Wadi Rum. A prawdziwe namioty tych, którzy z jakichś powodów jeszcze je mają na pustyni, wyglądają zupełnie inaczej. Niechętnie je pokazują. Nasz przewodnik był bardzo zdziwiony naszą prośbą, ale zrobił oczywiście co mógł, byśmy mogli wbić się komuś na chatę. Na pewno słyszeliście nie raz i nie dwa, że ktoś tam był na wakacjach i jego dziewczynę chciano kupić za ileś tam wielbłądów. Majątek Beduinów określany był ilością żywego inwentarza. Wielbłąd w tej kulturze to nie tylko jakiś symbol, to nie tylko bardzo ważne zwierzę, które żyło od zawsze z Beduinami, ponieważ akurat żyło na pustyni, ale dlatego, że pomagało człowiekowi na bardzo wiele różnych sposobów. Począwszy od tego, że ze skóry wielbłądów tworzono pokrycia namiotów, jedzono mięso wielbłąda, do tej pory się je mięso wielbłąda, do tej pory pije się mleko wielbłądów, które Beduini nazywają darem od Allaha. Z tego mleka wytwarza się jogurty, sery. Ich odchodów używano do rozpalania ogniska, dlatego że na pustyni nie zawsze i nie wszędzie macie drzewo. No tutaj akurat jest trochę roślin, które można pozbierać, suchych chaszczy.
No i oczywiście środek transportu. Niezastąpiony na pustyni. Czy to baktrian, czy dromader, wielbłąd to Bear Grylls świata zwierząt. Nawet lepszy. Może przeżyć 17 dni bez wody, biec z prędkością 65 km na godzinę, dostosowywać temperaturę swojego ciała do warunków otoczenia i potrafił, uwaga, wchłaniać nosem parę wodną z wydychanego powietrza w ramach oszczędzania wody w swoim organizmie. Hodowla wielbłądów jest bardzo prosta. Zwierzęta te nie wymagają absolutnie żadnej pomocy człowieka do tego, aby przeżyć na pustyni. Jedzenie znajdą wszędzie. Są wszystkożerne, niestraszne są im kolce, niestraszne są im jakieś suche chaszcze. One przejedzą praktycznie wszystko. Gdy byłam dzieckiem, ktoś powiedział mi, że wielbłąd ma garba po to, aby gromadziła się w nim woda. Nie wiem, czy wciąż się powtarza takie mity. Natomiast garb służy wielbłądu do tego, aby gromadził się tam tłuszcz. Normalnie u zwierząt i u ludzi tłuszcz rozkłada się na całym ciele, natomiast wielbłąd, gdyby tak miał, nie mógłby się chłodzić i nie mógłby znosić wysokich temperatur. Wielbłąda, który jest po przejściach, można poznać po tym, że ten garb jest taki zwieszony, zwiotczały, bo właśnie został wykorzystany z niego cały tłuszcz. Wielbłądy wyposażone są również w system zabezpieczeń przed burzą piaskową. Podczas takowej potrafią na przykład zamknąć nozdrza. Nie ma też ryzyka, że piasek naleci im do oczu, bo są one chronione przez długie rzęsy i 3 powieki. Czytając o wielbłądach w kulturze bliskowschodniej, dotarłam do informacji, że niektórzy wierzą, że mocz wielbłądów leczy raka, jego picie. Nie raka, tylko moczu. Nawet WHO zajęło stanowisko oficjalne w tej sprawie, przestrzegając przed piciem, odradzając je kategorycznie, dlatego że można w ten sposób nabawić się bardzo groźnej, śmiertelnej choroby o nazwie bliskowschodnia niewydolność oddechowa. Dobrze? Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej. Chociaż Beduini są muzułmanami, mówiąc ściślej sunnitami i żyją według Koranu, nie brakuje w ich wierzeniach elementów pogańskich. Wierzą oni na przykład w duchy pustyni czy w duchy żywiołów. I właśnie te żywioły dzisiaj nie pozwalają mi nagrać tego odcinka, bo wieje strasznie. Przez cały czas wszędzie i chowam się w takich skałach. Teraz akurat nie wieje, jak wam chciałam pokazać. Takie chochliki. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale to wciąż Jordania. Bliski Wschód. I'm going where my body wants to lead. You're the sun with arms around me. I'm going where my body wants to lead. You're the sun with arms around me. Pustynia syryjska, jakkolwiek dziwnie to brzmi, kiedyś tętniła życiem. Przechodziły tędy karawany z Półwyspu Arabskiego do Mezopotamii. Mieszkali tutaj Beduini. Bardzo blisko jest tutaj do Damaszku, a w pobliżu była oaza. Bardzo wielu bogatych kupców lub bogatych Beduinów budowało sobie takie domki letniskowe, takie wille poza miastem na środku pustyni, aby się tutaj relaksować, aby przyjeżdżać tutaj, pić wino, bawić się z kobietami, słuchać poezji. Wiele z tych budowli mogło być na przykład karawanserajami, czyli miejscami, w którym mogła się zatrzymać karawana, zwierzęta mogły się napić wody, a ludzie mogli odpocząć. Ten budynek, w którym jestem, prawdopodobnie był gospodą. Z tego, co zdążyłam się zorientować po waszych wiadomościach na Instagramie, połowa Polski już była w Jordanii, druga połowa wybiera się w tym roku. Dzięki Ryanair za tanie loty, ja też skorzystałam.
Zwykle się bardzo staram, żeby w takich miejscach turystycznych pojechać do jakichś innych miejsc niż tam, gdzie się zwykle jeździ, pokazać wam co innego. Pokazać wam kraj od trochę innej strony, jakieś miejsca, które nie do końca są na liście rzeczy, które zobaczycie w nim, będąc tutaj sami. I mogłabym sobie odpuścić może Martwę, mogłabym sobie odpuścić zamek Karak, ale Petry odpuścić nie można, bo jest to cud świata. Co to w ogóle są te cuda świata i kto to ustala, co jest na tej liście? Sam pomysł wywodzi się z początku naszego tysiąclecia, kiedy niejaki Antypater z Sydonu, poeta, stworzył taką umowną listę miejsc godnych zobaczenia. Jego lista wyglądała prawdopodobnie inaczej niż ta, którą my znamy. Ta, którą my znamy, powstała w średniowieczu i została nazwana listą cudów świata starożytnego. Muszę sobie sięgnąć po ściągawkę. Należały do niej piramida Cheopsa, wiszące ogrody świątynia Artemidy, posąg Zeusa w Olimpii, mauzoleum w Halikarnasie, kolos rodyjski i latarnia morska na Faros. Wiemy, że powstało to na podstawie opowiadań, dlatego że większość z tych miejsc w czasie, kiedy lista powstawała, już nie istniało. Już powoli dochodzimy do Petry. Pod koniec lat 90. powstał pomysł, aby stworzyć taką nową, oficjalną listę 7 cudów świata, takich top of the top na naszego dziedzictwa. By była to lista miejsc, do których faktycznie wciąż można pojechać i by wybrana została demokratycznie przez wszystkich ludzi na świecie. Sama idea brzmi całkiem spoko, brzmi dosyć niewinnie, ale jak zwykle bywa w takich przypadkach, pojawiło się wokół tego bardzo dużo kontrowersji. Podlinkuję wam poniżej artykuły, które znalazłam na ten temat. Mówiąc w skrócie, chodziło o to, że firma New Open World Corporation miała być firmą non-profit, która robiła to po prostu dla idei. Trzeba było wpłacić wysokie wpisowe, później trzeba było dokonywać kolejnych wpłat na konto, które było zarejestrowane w Panamie. W sumie organizacja światowa, może wybrali po prostu sobie kraj najlepszy dla siebie do rozliczeń podatkowych, a może nie. Wątpliwości dotyczą również sposobu oddawania głosu, mianowicie tego, że w teorii, w założeniu miało być tak, że jedna osoba oddaje jeden głos, żeby było sprawiedliwie, ale skoro można było głosować i przez telefon, i przez internet, jedna osoba mogła oddać głos przez internet oraz mogła wysłać nieskończoną ilość płatnych SMS-ów. Ponadto w promocję tych miejsc zaangażowały się rządy całych krajów, czyli teoretycznie czerpano pieniądze ze środków publicznych. Niektóre kraje, na przykład Brazylia, ustawiła specjalne terminale do głosowania w miejscach publicznych po to, aby jak najwięcej głosów oddano na Jezusa. Jordania też całkiem skutecznie zachęcała swoich obywateli do głosowania. W sumie nie ma w tym nic złego, poza tym, że cała historia związana z finansowaniem tego przedsięwzięcia jest bardzo mocno tajemnicza. Nie pokazuję wam wielu ujęć z Petry, bo tak jak to było w przypadku świątyń Angkor, moim zdaniem to umniejsza takim miejscom. Kamera nie oddaje tego, jak to wygląda naprawdę. Ale chcę skierować wasz wzrok na nich. Nie wiem, czy zauważyliście, ale miejscowi tutaj, miejscowa społeczność panów Beduinów ma makijaż. Czarne obwódki wokół oczu. Wyglądają wszyscy jak Jack Sparrow. Ale nie jest to dla ozdoby. Powinnam powiedzieć raczej, że Jack Sparrow wygląda tak jak oni, nie odwrotnie, bo jedną z inspiracji do stworzenia wizerunku pirata z Karaibów była właśnie tradycyjna stylówka pustynnych nomadów, a szczególnie właśnie makijaż oczu. Follow our customs and traditional. Yeah, this is traditional. Yeah, this is hijab. It's to protect the eyes from the sun, and in the same time, it's a medicine. If there's some dust in it, you get it out. Okay. And clean from the dust. Especially for European women, for Arabic women, you grow the eyelashes, you kill the bacteria. It's very benefit and very useful for the eyes. It's like kohl? It's like kohol, yeah. Yeah, kohl, okay. Kohol. Is it working really? It's amazing. Really? You know, before I like to wear the sunglasses, but not anymore after when I use hijab, because I just use once in a week.
Even if I wash my face with the waters every day, it doesn't remove. Really? I like it. Okay, but it looks awesome. It's so nice. Yeah. Ludność Bedul to Beduini, którzy od wieków mieszkają w Petrze i w okolicznych wioskach. Niektórzy z nich zajmują się na przykład rolnictwem, inni rządzą Petrą. Sprzedają, jak sami słyszeliście, koli, na przykład biżuterię, przewożą turystów na osiołkach czy wielbłądach, oferują oprowadzenie po okolicy czy zaprowadzenie w góry, skąd jest najlepszy widok do zdjęć. Internet tętni też od informacji o tym, że interesują się samotnymi podróżnikami i podróżniczkami. I love Russian. Come here, my friends. I don't speak like that. Oh, come on. What's going on? Where are you from? Poland. 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 Poland, yeah, Polish. Nice people. Thank you. I'm from my mother. Even imagine that if you put some in your beautiful eyes. No, thank you. I'm How not you using... gonna look? But I'm not using makeup, thank you. Why not? I don't need it. Come on. You should, here in Petra, you should use the makeup. It's from the sandstone, you know? You just put makeup on the cheek. It's look cool on you. Thank you so much. I gotta go. Where do you wanna go? To make video. Come have a tea. No, thank you so much. My husband is waiting for me You a have a while husband? ago. I do have a husband. How many husbands do you have? One. He exist here? Yeah, he's around here. Really? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet I you. hope you enjoy. Thank you. All Thank the you so best. much. You are very nice. Thank you. Dostałem od Was bardzo dużo wiadomości z linkami do artykułów dotyczących tak zwanych miłosnych skamów w Petrze. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, na pewno znajdziecie takie w internecie. Ja nie chcę się do nich odnosić, bo nie mam doświadczeń i moim zdaniem wydawanie osądu po jednym dniu w Petrze jest za skomplikowane. Ale to, co mogę poradzić podróżującym paniom, to zawsze to samo. Nie rób rzeczy, których nie zrobiłabyś w Polsce. Jeśli jakiś typ w trzecim zdaniu zaprasza cię na ulicy na kawę do swojej jaskini w górach, nie brzmi to jak najlepszy pomysł na świecie. Strasznie nie lubię być takim złym policjantem i przy każdej okazji mówić o takich rzeczach. Ale słuchajcie, naprawdę nie trzeba wytężać wzroku, ani się jakoś zasadzać szczególnie, żeby zobaczyć, jak traktowane są tutaj zwierzęta. Jak, czyli źle. Widziałam, jak Beduini leją wielbłąda batem po głowie, żeby wstał. Jak koń, który wiezie ludzi w powozie, przewraca się i rozbija sobie do mięsa i do kości kolana. Nie wiem, jak się nazywa ta część nogi konia. A jestem tutaj tylko od 3 godzin. Mam prośbę, nie korzystajcie z takich atrakcji w takich miejscach, dlatego że to nie są jakieś trudno dostępne miejsca, do których nie da się dotrzeć w inny sposób niż na jakimś zwierzęciu. Spacer jest bardzo przyjemny. To jest trochę tak jak nad Morskim Okiem. Te zwierzęta tutaj bardzo ciężko pracują i tutaj nikt się z nimi nie patyczkuje. Wyobraźcie sobie oazę, taką jak z filmów, albo jak z powieści, albo jeszcze lepiej jak z bajek, taką prawie że nierealną. Na środku pustyni, miejsce, gdzie jest jezioro, pełno palm, pełno zwierząt, ptaków, lwów, hipopotamów, nosorożców, antylop, karawany idące przez pustynię, zatrzymujące się w tym miejscu. Raj. Takie miejsce naprawdę istniało, właśnie tutaj, gdzie jestem.
Tylko ludzie to trochę spaprali. Jeszcze 60 lat temu była tutaj oaza, która przetrwała jakoś strasznie długo, a wiemy to stąd, że znaleziono na tych terenach dowody na istnienie osad ludzkich sprzed 200 000 lat. Czyli musiała tu być na przykład woda, a wiadomo, że dookoła była pustynia. Ponad 200 000 lat, czyli musiała to być jedna w ogóle z pierwszych osad ludzkich, sięgając do historii naszej cywilizacji. 60 lat zajęło nam zdegradowanie tego miejsca do bagna. See the ocean, how it sways in the sun. Keeping our stories. Mówię przez cały czas my, mając na myśli człowieka i nasz wpływ na naturę, ale sprawa dotyczy problemu jordańskiego z wodą. Jordania jest jednym z najmniej zasobnych w wodę krajów w skali światowej i 60-50 lat temu rozpoczął się bardzo gwałtowny napływ ludności do Ammanu. Z kilkusettysięcznego miasta przerodziło się w miasto kilkumilionowe i potrzebna była woda, którą można było czerpać również stąd. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. To know it all. Wypompowano tej wody tak dużo, że na stałe i nieodwracalnie obniżył się poziom wód gruntowych, osuszyła się oaza. Kiedyś tętniące życiem miejsce, w którym schronienie znajdowało ponad 300 000 ptaków migrujących do Azji i Afryki. W tej chwili zatrzymuje się to około 1300 ptaków rocznie. I w tej chwili są bagna, których też już niebawem nie będzie. Brawo my! Madaba. Niewielkie miasto, godzina drogi od Ammanu, czyli stolicy Jordanii. Spaceruję sobie uliczkami, rozmawiam ze sklepikarzami, dlatego że bardzo często zaczepiają mnie właśnie oni, zapraszają do środka, pokazują swoje towary i częstują herbatą. Bardzo mnie bawi to, kiedy mówię, że jestem z Polski, a oni wszyscy reagują stwierdzeniem: jejku, skąd was tyle w tej Jordanii? Czemu Polacy tak masowo w tej chwili odwiedzają Jordanię? Nie tylko Polacy, ale też inne narody Europy Środkowej, Węgrzy, Włosi, Grecy, z Litwy, Łotwy, Estonii. No to odpowiadam, że tanie linie lotnicze zawitały do Polski z bezpośrednim połączeniem do Jordanii. Cześć, tu Mateusz. Są takie miejsca w Jordanii, do których kobiety nie chodzą. Normalnie nie oddaję swojej głowy i brody w ręce innych osób, robię to sam w domu, natomiast tutaj tym razem opcja jest taka, że będę obsługiwany przez panów w barbershopie, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dlatego przez kilka najbliższych minut to ja opowiem wam o jednym z charakterystycznych elementów kultury islamskiej. O brodzie. Tą brodą to jest tak, że rzeczywiście jest ona charakterystyczna dla regionu, zresztą nie tylko broda, ale też w ogóle cały zarost, w sensie i broda i wąsy. Natomiast też należy brać pod uwagę, że to nie jest jednoznaczne dla całego regionu. W sensie różnią się tutaj zarosty, które się nosi i też nosi się ich czasami z trochę innych powodów. Jest kilka powodów, dla których brodę się nosi. Jedną z nich jest na pewno naśladowanie proroka Mahometa, czyli faktycznie są to powody religijne. Śmieszna kwestia z Mahometem jest taka, że właściwie nie wiadomo, jaką on brodę nosił. W sensie nie ma dokładnych zapisków, nie ma też informacji, jak ona wyglądała, jakiej była długości i generalnie jakie cechy posiadała. Naśladowanie go jest dowodem religijności, ale też jest dowodem dojrzałości. Ta broda oznacza rzeczywiście dojrzałość. Mężczyźni tutaj ją noszą nieprzypadkowo, w sensie są już wtedy mężczyznami, kiedy mają brodę. Natomiast jest też kwestia honoru, to znaczy zarost jest kwestią również honorową. A dobrym tutaj przykładem jest to, kiedy dwóch dyplomatów z Iraku i Kuwejtu weszło w jakąś rozgrzaną debatę na wizji, to dyplomata z Iraku obraził dyplomatę z Kuwejtu, mówiąc, że przeklina jego wąsy. Także solidna faktycznie obraza. Kolejnym przykładem tego, jak ważna jest sprawa brody w islamie, jest to, że chociażby talibowie w ogóle jej nie golą i nie przycinają. Przez całe życie. Ich brody urastają więc czasem do szalonych rozmiarów, a ich właściciele właściwie ich nie pielęgnują, przynajmniej w kontekście estetycznym. Obecnie w Jordanii jest to już raczej kwestia mody. Brody mogą mieć dowolny kształt i rozmiar, niewątpliwie jednak wciąż są ważne, bo nosi je większa część męskiej populacji, a salony barberów, czyli fryzjerów od głowy i brody, są tu niemal na każdej ulicy.
Mężczyzna generalnie brodę powinien mieć. Nieważne z jakiego powodu. Myślałam, że będziesz bardziej bliskowschodni. No dobra, tymczasem ogolony, pozdrawiam. To tyle jeśli chodzi o brody. Jest ekstra, zapuszczajcie brody. Wszyscy, mężczyźni, kobiety, dzieci, zapuszczajcie brody. Kupiłam sobie lalkę, ale nie tylko sobie, ale też po to, aby wam coś pokazać, bo tutaj nie można robić portretów kobietom, więc posłużymy się modelką. Lalka ma pomalowaną buzię długopisem po to, aby przedstawić, oprócz tego, że jest ubrana w tradycyjny strój, żeby przedstawić tatuaże, jakie kiedyś kobiety w Jordanii, głównie Beduinki, robiły sobie na twarzach. Można jeszcze spotkać kobiety, które takie malowidła mają na ciele, ale jest ich już coraz mniej. Czytałam, że tatuaże te mają różne znaczenia, że mogły oznaczać przynależność do jakiegoś plemienia, że na przykład mogły chronić przed chorobami, jeśli sobie jakąś plamkę w określonym kształcie wytatuowaliście na policzku, jako taki, jak to się nazywa? Takie coś, co chroni. Jakiś symbol ochronny? Nie totem, tylko... nie juju, tylko jako taki talizman ochronny. I czytałam też, że osoby, które wykonywały takie tatuaże, były takimi też mistycznymi postaciami, które podróżowały przez pustynię i trudniły się głównie tym, wykonywały tatuaże za pieniądze, żywność i spotykały się kobiety z takim tatuatorem, z taką tatuatorką w prywatnym namiocie, 1 na 1, nie znając się w ogóle, nie rozmawiając ze sobą i nie przedstawiając się sobie. I aby dodać jeszcze temu tatuowaniu takiego wzniosłego, epickiego charakteru. Ale zapytałam w sklepie z tymi lalkami pana, co te tatuaże oznaczają i pan mi powiedział, że kiedyś wszystkie panie to robiły, teraz już żadna tego nie robi, bo kiedyś to była tradycja, a teraz już nie jest i to nic nie znaczy. No, to już koniec vloga z Jordanii. Dzięki, że oglądaliście. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Żegnamy się z amfiteatru, z teatru rzymskiego. Trzymałem. Cześć!